Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję Wam różne ciekawe miejsca warte odwiedzenia. Przy okazji zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli interesuje Cię taka tematyka, i zostawienia łapki w górę, jeśli materiał przypadnie Ci do gustu. Będę bardzo wdzięczny. Zapraszam na pierwszy filmik z serii z mojego pobytu w Nowym Jorku, w której pokazywać będę Wam różne atrakcje, które warto zobaczyć podczas pobytu w tym wielkim i pięknym mieście, które nigdy nie śpi. Jako pierwszą pokażę Wam jedną z tych atrakcji, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Wjedziemy sobie w nocy na punkt widokowy znajdujący się na górze drapacza One Vanderbilt. Są to 3 piętra, na których znajdują się różne atrakcje. Zaczynać będziemy od najniższego piętra, które wyłożone jest w całości dookoła lustrami, zarówno na podłodze, jak i na suficie. Stąd na moich nogach pojawiły się te ochraniacze. Dostaje każdy odwiedzający w cenie biletu. A teraz zobaczcie i posłuchajcie, jak budowana jest atmosfera w trakcie czekania na windę i w trakcie jazdy windą na górę. I jesteśmy już na pierwszym piętrze, w wielkim pomieszczeniu, w którym wszystko się od siebie odbija. Sufit, podłoga i ściany pokryte są lustrami, co tworzy niesamowite wrażenie. Jedynie okna są przezroczyste i widać przez nie panoramę miasta Nowy Jork. My odwiedziliśmy to miejsce w nocy, ale w dzień jest tutaj na pewno równie spektakularnie. Atrakcja ta nazywa się Summit One Vanderbilt. Jest to moim zdaniem najbardziej spektakularny z punktów widokowych dostępnych w Nowym Jorku. Biurowiec ten został oddany do użytku całkiem niedawno, bo w 2020 roku. I widać, że jego twórcy od samego początku zaplanowali, aby zrobić z punktu widokowego na górze cały dokładnie przemyślany biznes, od budowania atmosfery na dole, robienia zdjęć, po przepiękne lustrzane odbicia na górze. Przed wjazdem na górę każda osoba dostaje bransoletkę z kodem QR. Następnie należy stanąć przed specjalnym urządzeniem, które robi nam zdjęcia i tworzy trójwymiarowy obraz naszej twarzy. Później pokażę Wam, po co jest to robione. W Nowym Jorku jest wiele drapaczy chmur. Część z nich, oczywiście za opłatą, oferuje możliwość wjazdu na górę i zobaczenia miasta z góry. Do najbardziej znanych należy 5 takich tarasów widokowych. Top of the Rock, znajdujący się na centrum Rockefellera, Empire State Building, taras The Edge w Hudson Yards, One World Observatory w World Trade Center i właśnie Summit One Vanderbilt, w którym się właśnie znajdujemy. Osobiście, jeżeli musiałbym wybrać tylko jeden punkt widokowy, to byłby to właśnie Vanderbilt, ze względu na piękne widoki, położenie oraz wszystkie dodatkowe atrakcje, jakie on oferuje, takie jak te lustra i światła, które teraz widzimy, a także kolejne pomieszczenia, które za chwilkę Wam pokażę. Z tego punktu jest świetny widok m.in. na Chrysler Building, który teraz widzimy, oraz na Empire State Building, czyli znak rozpoznawczy Nowego Jorku. Tej nocy pięknie podświetlony na kolor czerwony. Złudzenie optyczne sprawia wrażenie, by było tutaj wiele pięter. W rzeczywistości piętro, na którym się znajdujemy, jest pierwszym i podłoga tutaj jest lustrzana. Odbija lustrzany sufit i tworzy to wielopoziomowe złudzenie. W rzeczywistości pod nami nie ma kolejnych przeszklonych pięter. Nad nami natomiast jest kolejne lustrzane piętro, którego praktycznie teraz z tej perspektywy nie widać. Z góry natomiast widać dolne piętro całkiem dobrze. Za chwilę zresztą je zobaczymy. Po wyjściu z pomieszczenia przechodzimy przez kolejne, w którym znajduje się tego typu instalacja artystyczna.
Wygląda ona jak wylana na ziemię chromowana, płynna, metaliczna substancja, która podzieliła się na takie nieregularne, małe kawałki. Dookoła oczywiście towarzyszy nam widok na miasto przez wysokie, od podłogi do sufitu szklane okna. I tak jest w każdym pomieszczeniu. W końcu to widok Nowego Jorku jest tą najważniejszą atrakcją. A ten kolorowy, rozświetlony bardziej niż cała okolica obszar po prawej stronie to Times Square. Nocą oświetlany przez ogromne billboardy reklamowe. Także odwiedzimy to miejsce zarówno w dzień, jak i w nocy. A tutaj mamy natomiast model budynku One Vanderbilt wraz z kilkoma istotnymi informacjami na jego temat. Możemy dowiedzieć się m.in., że ma on powierzchnię biurową wynoszącą 1 600 000 stóp kwadratowych, co odpowiada około 150 000 m2 powierzchni biurowej. Aby dojść na piechotę z dołu na szczyt budynku należy wspiąć się na 3291 schodków. Do wybudowania budynku użyto 26 000 ton stali, z czego 90% pochodziło z recyklingu. Łączny koszt wybudowania budynku wyniósł 3 miliardy 200 milionów dolarów, a jego łączna wysokość wynosi 427 metrów, co czyni go czwartym najwyższym budynkiem w mieście. W międzyczasie doszliśmy do kolejnej atrakcji, jaką jest pomieszczenie, również wyłożone lustrami, ale dodatkowo wypełnione mnóstwem balonów z helem, które również są błyszcząco srebrne i odbijają wszystko dookoła. Świetna zabawa nie tylko dla dzieci, ale chyba dla każdego, niezależnie od wieku. Jakbym mógł coś doradzić, to moim zdaniem minimum w Nowym Jorku to odwiedzenie 2 punktów. Jednego w dzień, a drugiego w nocy. I skłaniałbym się tutaj przy One World Observatory, znajdującym się w najwyższym budynku w Nowym Jorku oraz na całej wschodniej półkuli, czyli w One World Trade Center, a drugi to byłby natomiast Vanderbilt. Jeśli mógłbym dobrać trzeci, to byłby to najpewniej odwiedzony również przeze mnie Top of the Rock na centrum Rockefellera, który także oczywiście Wam pokażę, ze względu na świetną lokalizację i bliskość drapaczy chmur, które znajdują się blisko Central Parku oraz ze świetnym widokiem na Empire State Building. A teraz znajdujemy się na wspomnianym wyższym poziomie, z którego rozlega się widok na dolne piętro, którym rozpoczynaliśmy nasz spacer po Vanderbilcie. Tutaj mnogość luster i odbić sprawia, że panorama miasta także odbija się w każdym kierunku i tworzy niesamowite złudzenie optyczne. Przykładowo, jak dobrze się ustalimy, to zobaczymy 2 budynki Empire State Building przed sobą, tak jak teraz. A tutaj widać wyraźnie górny taras po prawej stronie oraz pod nim cały dolny poziom. Co ciekawe, z dołu praktycznie to miejsce było nie do dostrzeżenia. Ogólnie po wizycie tutaj wyjdziecie na pewno z masą niesamowitych zdjęć, których wykonanie w innym miejscu byłoby niemożliwe. Jak wspomniałem, twórcy tego miejsca stworzyli z oglądania miasta z góry cały przemysł rozrywkowy i muszę przyznać, że wyszło im to fenomenalnie. Wideo nie oddaje nawet w połowie tego, jak bajkowe jest to miejsce. Jeśli chodzi o bilety, to większość wejściówek na wspomniane punkty widokowe w Nowym Jorku dla osoby dorosłej oscyluje w okolicach $50. Tutaj jest podobnie. Koszt podstawowego biletu dla dorosłego wynosi $39 plus podatek, więc wyjdzie w okolicach 80 kilku dolców za 2 bilety. Jeżeli chcecie zaoszczędzić, to radzę kupić bilet na miejscu w automacie biletowym. Gdy próbowałem zamówić bilety przez stronę, doszły dodatkowe koszty operacyjne w wysokości chyba około $10 za bilet
i łączny koszt 2 biletów przekroczył nam $100, gdzie w automacie zapłaciliśmy właśnie około 80. A teraz docieramy do najbardziej mrożącego krew w żyłach przeżycia w tym miejscu. Znajdują się tutaj 2 tarasy, które wystają poza obręb budynku. Są one dookoła wykonane ze szkła. Dzięki temu widać dokładnie ulice i miniaturowe samochody jadące pod nami. Do wejścia na ten punkt zazwyczaj jest kolejka. Na szkło wchodzi się grupami, więc jeżeli przyjechaliście wspólnie w 3-4 osoby, to możecie wejść razem. Stojąc na szklanej platformie, osoba z obsługi wykona dla Was zdjęcie, które będziecie później mogli kupić. Po wykonaniu zdjęcia będziecie mieli około 30 sekund na wykonanie własnych zdjęć i warto ten czas wykorzystać, bo zdjęcia wykonane przez pracownika są oczywiście bardzo drogie. A tak to wygląda na żywo z pierwszej osoby. Powiem Wam, że tutaj jest tak wysoko, że osobiście nie miałem już nawet lęku wysokości. Widok ten jest tak nierealny, że wszedłem bez większego problemu, gdzie na dużo niższych obiektach miałem o wiele większego stracha. A w tych chmurach natomiast pojawiają się twarze. I można tutaj znaleźć swoją twarz. Obraz powstał na podstawie zdjęcia 3D, które było wykonywane na początku, przed wejściem jeszcze do windy. Poza wszystkimi pomieszczeniami wewnątrz znajduje się tutaj także taras zewnętrzny. Wspomniałem, że najtańszy bilet to koszt $39 netto. Możemy z nim wyjść na ten oto taras. Jeżeli natomiast kupimy droższy bilet za $59 netto, to będziemy mieli możliwość wjechania jeszcze wyżej szklaną windą. Na stronie internetowej jest informacja, że jest to największa na świecie winda ze szklaną przezroczystą podłogą. Ja odpuściłem tą atrakcję. Najdroższy bilet natomiast to koszt $73 netto oczywiście. Poza wjazdem windą na górę otrzymamy wtedy także koktajl do wypicia. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy naszego One Vanderbilta. Jest to pierwszy film z serii, więc bardzo Was proszę o opinię, czy się Wam podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i dajcie także znać w komentarzach. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce na kolejnych atrakcjach Nowego Jorku.